postanowiliśmy przygotować taki cykl. Jeszcze raz. Dlatego Cześć, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Zdaję sobie sprawę, że dobór sprzętu wędkarskiego do federa dla wielu początkujących lub takich mało zaawansowanych wędkarzy może być na początku trudny. Dlatego postanowiliśmy przygotować cykl 3 odcinków, w których przedstawię swój sprzęt, który używam na danym typu łowiska. W pierwszej części to będą wody stojące i opiszę sprzęt, który używam na wodach stojących. W kolejnej części będzie przedstawiony sprzęt do łowienia w rzekach, a w trzeciej części, ostatniej, przedstawię swój sprzęt, który używam na łowiskach komercyjnych, gdy łowię na metod feder. Bardzo serdecznie zapraszam na film. Co według mnie to są wody stojące? Chciałbym tutaj na początku taką kwestię poruszyć. Wody stojące to są kanały, w których woda albo stoi, albo delikatnie się przemieszcza. Jakieś niewielkie zbiorniki naturalne, nie wiem, stawy albo większe jakieś jeziora, a także sztuczne zbiorniki, czyli takie zbiorniki zaporowe, jak to się popularnie nazywa. W zależności od tego, na jakim łowisku łowię i na jakiej odległości łowię, stosuję różny sprzęt. No chodzi o to, że takie podam dwa skrajne przypadki. Inny sprzęt jest potrzebny do łowienia blisko brzegu niewielkich rybek, a zupełnie inny sprzęt jest wykorzystywany do łowienia daleko, najczęściej większych ryb, no bo łowiąc daleko najczęściej sięga się po większe ryby. Oczywiście można ten sprzęt, który się używa daleko, zastosować bliżej, tylko że wtedy frajda z tego łowienia już nie będzie tak duża. Niestety w drugą stronę nie da się wykorzystać sprzętu, który jest przystosowany i przewidziany do łowienia blisko brzegu, żeby łowić nim daleko od brzegu, no bo parametry tego sprzętu są za słabe i taki sprzęt nie obsłuży koszyczków, które są potrzebne, żeby zarzucić zestaw bardzo daleko. Zacznijmy od brzegu. Gdy łowię w kanałach albo w zbiornikach, powiedzmy do 20-25 metra, niewielkie lub średniej wielkości ryby, ale też zdaję sobie sprawę, że może być przyłów dużej ryby, nie boję się tych dużych ryb. Wykorzystuję wędzisko Supera X Super Light, 10-stopowe, czyli 3-metrowe wędzisko o ciężarze wyrzutowym do 30 gramów. Do tego kołowrotek Centris 520 z plecionką z najczęściej 0,12. To jest taki mój podstawowy zestaw. Ewentualnie zamiast tego kołowrotka Centris 520 też założyłbym kołowrotek Extremity SD 520. Natomiast ten Centris 520 jest troszkę lżejszy, więc przy takim łowieniu właśnie blisko brzegu często łowi się z ręki. Nie odkładam wędziska na boczną podpórkę, tylko trzymam to wędzisko w ręku. No więc zależy mi na tym, żeby ten zestaw był jak najbardziej lekki, jak najbardziej poręczny. Dlatego wybieram kołowrotek Centris. Wędzisko Super Light, tak jak sama nazwa wskazuje, wędzisko delikatne, o pięknym ugięciu. Do tego są przewidziane bardzo delikatne szczytówki, które bardzo dobrze sygnalizują brania. Często też do tego wędziska używam szczytówek hybrydowych, które jeszcze lepiej pokazują brania. To jest taka igiełka, nie wiem jak to nazwać, taki najbardziej finezyjny feder z możliwych, który umożliwia mi wypatrzenie najbardziej delikatnych brań, ale także po zacięciu daje dobrą amortyzację, dobrze powiedzmy trzyma rybę na haczyku, bo ten blank ma dosyć płynne ugięcie, dobrze reaguje na wszelkiego typu szarpnięcia i po prostu gubimy mało ryb podczas holu. A to jest bardzo potrzebne, gdy łowi się na cienkie przypony albo używa się małych haczyków, ryby biorą delikatnie. Dlatego to zestawienie tej delikatnej szczytówki i później bardzo pięknie pracującego wędziska sprawia, że jesteśmy bardzo skuteczni podczas wędkowania. Gdy trzeba zarzucić zestaw troszkę dalej, powiedzmy powyżej tego 25 metra, to wybieram wędzisko 11-stopowe Supera X, już bez tego dodatku Super Light. Ono ma bardziej sztywną akcję, ma wyrzut do 45 gramów. Do tego wędziska montuję kołowrotek Extremity
SD520 z plecionką najczęściej 0,10. Wędzisko Supera X 11-stopowe, czyli wędzisko o długości 3,35. To jest taki kij, którym bardzo celnie można podawać koszyczek o masie 20, 30, czy nawet 40, czy nawet 45 gramów, tak jak łowię koszyczkami Open Window, one mają 45 gramów, prestonowskie koszyczki mają 45 gramów. Nawet tam one jeszcze zniosą podczas zarzutu, jak koszyk ma 45 gramów, do tego jeszcze wsad, który jest tam w tym koszyczku, to wędzisko wytrzymuje zarzuty, powiedzmy tak bezpiecznie do 40 metra, czyli pomiędzy 25 a 40 metrem to jest moje takie podstawowe wędzisko Supera X 11 stóp. Bardzo celnie zarzuca zestaw, a po zacięciu ryby też dosyć ładnie się ugina, w związku z tym, że ta długość nie jest już taka bardzo długa, czyli 3,30 to jest bardzo poręczny kij. Można też rybę dosyć blisko brzegu przyholować i dosyć wygodnie się ją holuje i podbiera. Jeżeli zestaw trzeba zarzucić jeszcze dalej, czyli powyżej 40 metra, wtedy sięgam po wędzisko Supera X 12-stopowe, czyli o 30 cm dłuższe wędzisko niż to poprzednie, o którym wspominałem. Tutaj wykorzystuję już kołowrotek Extremity SD 620 o rozmiar większy. Chodzi o to, żeby dać sobie szansę na celne zarzucanie na większą odległość. Ja tutaj mam ze sobą szpulki tych dwóch kołowrotków. To jest szpulka od kołowrotka SD 520, a to jest szpulka od kołowrotka SD 620. Korpus w obu tych kołowrotkach jest dokładnie taki sam. Różnią się rotorem i właśnie wielkością szpuli. Tutaj widać, jaka też jest różnica w średnicy tej szpuli. Ta różnica właśnie w średnicy w szpuli, troszeczkę w wysokości też tutaj tego nawoju, przekłada się na kilka metrów dalsze rzuty. Dlatego do łowienia na większych odległościach wybieram kołowrotki po prostu o większej szpuli, a uważam, że do łowienia na odległości do 50 metra, tak wygodnie mi się tą Superą X łowi do 50-55 metra, powiedzmy, przy sprzyjających warunkach. Dlatego wykorzystuję kołowrotek Extremity SD 620. Gdy trzeba zarzucić zestaw na 60 metrów lub jeszcze dalej, trzeba sięgnąć po wędziska dystansowe. Tutaj już nie ma kompromisów. Wędzisko musi wytrzymać zarzut, najczęściej ciężkim koszyczkiem i do tego są przeznaczone specjalne wędziska. Moim ulubionym wędziskiem do takich zastosowań są kije z serii Supera X Distance. Akurat myślę, że model 4-metrowy w moim przypadku jest odpowiedni. To wędzisko ma masę wyrzutową 100 gramów, pozwala zarzucać koszyczki 60 czy nawet 70 gramowe, jeśli trzeba by było daleko zarzucić ten zestaw. Nie boję się o to, że coś z tym wędziskiem się stanie. Ma dosyć taką energiczną akcję, tak bym to powiedział, dosyć sztywną tą część, powiedzmy dolną tego wędziska, która odpowiada za to, żeby posłać daleko koszyczek, a jednocześnie po zacięciu ma dosyć przyjemne ugięcie jak na tak mocne wędzisko i też bardzo dobrze amortyzuje szarpnięcia ryby. Oczywiście i budowa tego wędziska jest też inna, ułożenie przylotek, rodzaj wykorzystanych przylotek też w takim wędzisku, bo to już są specjalne przelotki dystansowe, powiedzmy, które zapobiegają, żeby gdzieś podczas zarzucania ta gwałtownie wysnuwająca się żyłka z kołowrotka, żeby gdzieś tam jakieś pętelki nie zrobiła na blanku, czy gdzieś o przelotkę się nie zahaczyła, bo bardzo często wtedy następuje zerwanie zestawu podczas zarzucania, więc to wędzisko jest do tego odpowiednio przygotowane. Oczywiście przelotki też na szczytówce mają powiększoną średnicę wewnętrzną, żeby też ta plecionka, która się wysnuwa, czy węzełek, który łączy strzałówkę i plecionkę, bardzo łagodnie przechodził przez te przelotki, żeby tam nie było żadnego spowolnienia, żadnego szarpnięcia. Oprócz odpowiedniego wędziska trzeba zastosować odpowiedni kołowrotek do takiego typu łowienia. Dla mnie numerem 1 jest kołowrotek Extremity XTR. Świetna konstrukcja, w ogóle uwielbiam kołowrotki Extremity, zresztą w dalszej części filmu czy w kolejnych seriach zobaczycie, jak często właśnie na moich zestawach umieszczam kołowrotki Extremity SD. A teraz największy model serii Extremity, czyli XTR. Kołowrotek dystansowy ma większy korpus, bardziej masywny, mocniejszy mechanizm, dłuższą korbkę, ale też dużo większy rotor i dużo większą szpulę. Zobaczcie, to jest szpula od kołowrotka dystansowego Extremity XTR. Dla porównania szpula
od 520, SD 520. Widać, jaka jest różnica w wysokości szpuli. I kolejna bardzo ważna według mnie sprawa to jest średnica szpuli. To też wpływa na to, że nasze zarzuty są dalsze. Kolejnym atutem tego kołowrotka jest bardzo wolna oscylacja, czyli jak ten kołowrotek, jak nawijamy korbką, to szpula przemieszcza się dosyć wolno. Też te nawoje są tak, no ładnie one wyglądają, bardzo płynnie później dzięki temu nawojowi ta plecionka bardzo płynnie schodzi ze szpuli. Do łowienia dystansowego, tak jak wcześniej wspominałem, średnicę plecionki, że na początku im bliżej brzegu stosowałem grubszą plecionkę. Chodzi o to, żeby była bardziej sztywna, mocniejsza, pewniejsza. Natomiast im dalej, tym kieruję się w stronę już... Wolałbym mieć oczywiście bardziej sztywną, mocniejszą plecionkę, ale to by zaburzało odległość rzutu. Średnica linki ma wpływ na odległość rzutu, dlatego jak łowię daleko, staram się stosować możliwie najcieńszą plecionkę i w tym przypadku stosuję plecionkę 0,08 mm ze strzałówką albo z żyłki 0,28 mm, a jeżeli trzeba zastosować koszyczki, nie wiem, 60 gramów albo 75, do 75 to na 100%, to jest za słaba żyłka, bo będziecie po prostu podczas zarzucania zrywać tą strzałówkę, 0,28 to jest za słaba. Wtedy najlepiej zastosować plecionkę, nie wiem, 0,15, 0,18 nawet na strzałówkę. Nie bójcie się takiej strzałówki, 7-8 metrów plecionki na strzałówkę i wtedy macie pewność, że podczas tego mocnego szarpnięcia, które jest potrzebne, żeby posłać zestaw daleko, no ta plecionka po prostu wytrzyma ten zarzut, a już później jak wyjdzie też kilka metrów tej strzałówki, to już bardzo płynnie ta właściwa linka, która jest na szpuli, będzie bardzo płynnie wychodzić przez przylotki i rzut będzie daleki. Myślę, że te 4 zestawy, które tutaj zaprezentowałem, są wystarczające. No to jest taki zestaw, powiedzmy, dla mnie optimum do łowienia na wodach stojących. Podałem Wam konkretne wędziska, konkretne kołowrotki, natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że no, wędkarze mają różny budżet przeznaczony na sprzęt wędkarski, więc podałem też parametry tych wędzisk, długości, ciężary wyrzutowe, więc możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jak sami byście chcieli zestawić swój sprzęt. Na podstawie tych przytoczonych parametrów możecie sobie zestawić bardziej budżetowy zestaw, na przykład z serii Inspire. Myślę, że z całej serii Inspire można zestawić wędziska, o których tutaj mówiłem, do łowienia zarówno przy brzegu, na niedużej odległości, ale już troszkę dalej od brzegu, na takim średnim dystansie i można też sięgnąć po najmocniejsze Inspire'y do łowienia na dużej odległości. Dajcie znać w komentarzu, na jakich łowiskach łowicie, jaki jest Wasz ulubiony sprzęt. Może to też pomoże innym wędkarzom. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie. Kurde, poczekaj, bo ja już... Spokojnie. Wyszedł z sprawy i tak dalej. 2 godzinki i do domu. Tak miało być.